Żbiczki drogie, witam serdecznie. Nowiutka modyfikacja wyszła dosłownie chyba przedwczoraj do Hearts of Iron 4 i jest ciekawa, z potencjałem, dlatego przyjrzymy się dłużej tej modyfikacji, przyjrzymy się dłużej, zobaczymy. Na pewno poświęcimy jeden odcinek, jeden spocony, spaczony odcinek, ponieważ modyfikacja daje nam alternatywną rzeczywistość, ale wszystko po kolei. Modyfikacja ta nazywa się Red Dusk, zaczyna się 1 stycznia 2000 roku i generalnie alternatywna rzeczywistość polega na tym, zmieniona troszeczkę odnośnie naszej, że pucz Janajewa się powiódł, właśnie tego pana, i cały sens tej modyfikacji polega na tym, że Związek Radziecki nie upadł. Związek Radziecki nie upadł, twardogłowi komuniści obaili Gorbaczowa, te wszystkie zmiany tam demokratyczne, co zachodziły, znaczy pseudodemokratyczne, tak zwane rosyjskie. Związek Radziecki przetrwał i przetrwał w tym swoim najgorszym wydaniu, kolos na glinianych nogach, a że Związek Radziecki, jakby nie patrzeć, był jednym z ważniejszych krajów, głównym graczem zimnej wojny, to jeżeli przetrwał on, no to troszeczkę w ciągu tych 10 lat, powiedzmy, alternatywnej rzeczywistości, do jakiej zabiera nas ta modyfikacja, pozmieniało się na świecie. Niedużo, trochę więcej tak jakby komunistów było. Część wydarzeń będzie nam znanych, a inne mam nadzieję, że będą prowadzić do ciekawych rozwiązań. Od razu uprzedzając pytanie, Polska póki co kontentu nie ma, tutaj rządzi, prezydentem jest Marian Krzakewski, pierwszy bastion obrony przeciwko komunizmowi, komuna trwa. Co ciekawe, jest partia socjalistyczna, partii socjalistycznej przewodzi Andrzej Lepper, a w liberałach jest Leszek Balcerowicz. Niestety Polska póki co kontentu nie ma, kontent, zawartość, jakieś tam grywalne eventy, cele, historie ma chyba póki co USA, Związek Radziecki, Jugosławia, Irak pod znanego nam Saddama Husajna. Możemy też przetestować. Jugosławia pod serbskie zbrodnie wojenne, Milosevic. I chyba jeszcze Wietnam ma kontencik. My przetestujemy sobie Rosję, bo w Rosji zobaczyłem pewną ciekawą ścieżynkę, do której mam nadzieję uda nam się doprowadzić, także bez zbędnego przedłużania zapraszam na jeden krótki odcinek z Red Duska. Fabułka fabułką, generalnie trzeba wiedzieć to, co na wstępie powiedziałem, pucz Janajewa się udał, udało się utrzymać komunistów u władzy i wchodzimy w XXI wiek ze Związkiem Radzieckim, który ledwo dycha i ma swoje gigantyczne problemy. Mamy nawet konsekwencje zaczętej perestrojki przez Gorbaczowa. Mamy masę debuffów do wszystkiego. Najważniejsze póki co na naszym Związku Radzieckim będzie mechanika frakcji na naszym kongresie partyjnym. Mamy 4 strony: konserwatystów, militarystów, reformistów i KGB. Każdą opcję chyba da się wprowadzić jako Związek Radziecki. Co prawda na razie mamy malutkie drzewko, ale to się będzie zmieniać. I naszym celem będzie wprowadzić KGB, a właściwie pewnego jegomościa do władzy z KGB. Dodatkowo z racji tego, że jesteśmy, jakby nie patrzeć, ojczyzną rewolucji, to możemy aktywnie wspierać wszystkie komunistyczne partyzantki, wszystkich komunistycznych wataszków, tym razem, głównie na Czarnym Lądzie. Możemy wysłać wsparcie ochotników i początek pewnie głównie będzie na tym polegał. Rzucimy jeszcze szybko okiem na drzewko technologiczne, jak jest na tą modyfikację, na lata współczesne, jakby nie patrzeć, XXI wiek pozmieniane. Mamy 20% research speeda, nice, jako Związek Radziecki. No jest coś pozmieniane. W ogóle drzewko technologiczne od 60 się zaczyna, pewnie dla jakichś bardziej zacofanych krajów, a technologie są do 2007, czyli co, content plus minus póki co przewidziany na 7 lat rozgrywki. A 7 lat to w sumie zapowiada się dobrze. Science nigdy nie był fanem tych modern gejów z wiadomych przyczyn, a jeżeli tutaj mamy drzewka przygotowane plus minus na 7 lat, no to może faktycznie ta rozgrywka jest jakoś skondensowana w sensowny sposób. Pierwsza część, zakładam, naszego drzewka polega na tym, że wprowadzą nas do burdlu, jakim jest obecnie Związek Radziecki, który nawet na tych glinianych stópkach, nóżkach się nie utrzymuje, i widzę, że to się kończy mimo wszystko, cokolwiek byś nie robił, rezygnacją Janajewa i otwarciem kongresu, także na szybkości dosłownie. Kraj się rozpada, ale 200 dywizji, w tym 36 pancernych, pokaż templatę. A, to jest taka dywizja pancerna. Dobra, ale będziemy eksportować dalej rewolucję. Tak jak towarzysz Stalin powiedział, wysyłamy ochotników do Afryki. Jest Szojgu. Szojgu może być tym. Dobra, Szojgu wyślemy do Etiopii. Niech pomoże walczyć z partyzantką w Etiopii i nasze wojska w Angolii tutaj zajmą się likwidacją tego kociołka.
Także być może Związek Radziecki ma gigantyczne problemy i chyli się ku upadkowi, jednak eksport rewolucji trwać musi. Produkcja czołgów, mamy tyle czołgów w magazynach, to jest porąbane, ile mamy sprzętu wojskowego w magazynach. Jak patrzę, ile tu jest, się upgrade'uje, 27 tysięcy BMP-3. Może magazyny mamy pełne sprzętu wojskowego, ale na start Związek Radziecki nie ma żadnej pracującej cywilki. Wow! Nie no, zdrowa ekonomia to podstawa. Wojnę w Etiopii raczej wygramy, w międzyczasie próbujemy przeprowadzać, właściwie nasz pierwszy sekretarz Janajew próbuje przeprowadzać jakieś reformy w kraju. W Angolii niestety przegraliśmy, nasza jedna dywizja nie była w stanie wszystkich frontów upilnować, natomiast w Etiopii nasze czołgusie zamknęły ostatnie dywizje partyzantów w górach. Ty no, czemu w tej Afryce jest taki burdul? Oni wszędzie ze sobą walczą. A my musimy szukać i wspierać komunistów, ale to generalnie to walczą wataszkaje między sobą. Nie wiem, czy powinniśmy się skupić na reformie Związku Radzieckiego, ratowaniu czego się da. Patrząc... O nie, jest 8 cywilek! Dobra, zdrowy przemysł. Ciekawe, ile USA ma pracujących cywilek w 2000 roku. Ciekawe! Może USA ma więcej pracujących cywilek, ale za to mają mniej czołgów. Mamy przewagę nad tymi kapitalistami. Czy ja dobrze rozumiem? Możemy dostać 10 atomówek. Obecnie arsenał jądrowy Związku Radzieckiego wynosi 0, coś mi się nie zgadza. Jak to jest końcówka zimnej wojny, w sensie przedłużenia zimnej wojny, mamy 0 atomówek. Poświęcimy jeden reaktor, ale on zostanie zamieniony na 10 atomówek w Tomsku. Faktycznie jeden reaktor poniknął. Wiecie, dlaczego tak źle się dzieje w Związku Radzieckim? Bo brakuje kontroli. Towarzysze, potrzebujemy więcej kontroli, dlatego wzmocnimy frakcję KGB. Dzięki temu będziemy mogli zapanować nad problemem wewnętrznym w naszej partii, a jak rozwiążemy problemy wewnętrzne naszej partii, to sytuacja Związku Radzieckiego sama się uzdrowi. Symulator wojen domowych obecnie i w Etiopii wybuchła kolejna jakaś partyzantka, którą tłumimy, natomiast w Afganistanie mamy talibów. I to w dużej ilości talibów. To nie nasz problem? Wojna w Afganistanie już dawno temu się zakończyła. Tutaj lorowo musiała być wojna w Afganistanie, nie? Jeżeli od 91 się zmienia fabuła. Układu Warszawskiego już nie ma, z wiadomych przyczyn, natomiast jest NATO. Jest NATO, Polski do NATO jeszcze nie wrzucili, a na przykład Czechy są w NATO. I ta Polska sobie biedna, z tym Marianem Krzaklewskim, sobie wegetuje. Litwa jest strefą zdemilitaryzowaną. Mam nadzieję, że potem będzie można tutaj zaprowadzić porządek. Nowa przyszłość Jugosławii. Nową przyszłością Jugosławii jest Iwan Stambolić. Okej, i to nie jest jeszcze pełna Jugosławia, bo tutaj Jugosławia jest bez Słowenii i Chorwacji. Ma dużo zdemilitaryzowanych. Jugosławię też będzie można zagrać. Ej, jak ten Związek Radziecki będzie fajny i wam się spodoba odcinek, to jeszcze będzie można zrobić jakieś zbrodnie wojenne w Jugosławii dawnej i zabezpieczyć iracką ropę. Ta, mają drzewko. Jakąś ekspansję. Zobaczymy. Póki co była tylko jedna decyzja. Właśnie, ogarnęliśmy cel narodowy, że te reformy nie działają. Była póki co jedna decyzja, tylko raz mogliśmy wzmocnić KGB. KGB zostało wzmocnione, ma na razie największy influence, jeżeli patrzymy na pozostałe opcje, bo właśnie będzie Janajew rezygnował i zaczyna się kongres partyjny, więc tutaj chyba trzeba będzie teraz podjąć kluczowe decyzje. Towarzysz Janajew rezygnuje ze stanowiska, przynajmniej na jakiś czas, udało mu się na 10 lat uratować Związek Radziecki przed upadkiem, a teraz dostajemy komunistyczną partię klasycznie i rozpoczynamy kongres. A, to już, tak po prostu. Władimir Putin zostaje przywódcą komunistycznej partii z KGB. Dzięki wpływom swoim i wzmocnieniu partii mamy pierwszego sekretarza Władimira Putina, ale to dopiero początek. To dopiero początek. Trzeba przyznać, że ładne graficzki tych celów i oczywiście tu jest masa eventów i eventy są czasami tak, że się na ekranie nie mieszczą, trzeba je tam przesuwać, żeby się zmieściły. Spoko, ja rozumiem ambicje twórców niektórych modów, jeżeli chodzi o rozbudowanie lore i fabułka, tylko czasami te eventy są niepotrzebnie nadprogramowo rozpisane jeszcze w grze, jaką jest Hearts of Iron, także pozwólcie, że ja dalej będę sobie większość tych eventów po prostu skipował. Bo to są czysto takie, nawet nie lorowe, a żeby się czytał i żebyś wczuł się w klimat. Władimir Putin wybrany pierwszym sekretarzem naszej partii komunistycznej. I co? I na to ogłosiło program rozbudowy polskiej armii. I ci zachodni imperialiści, kapitaliści prowokacje robią za pomocą Polski. Interesujące. Dalej mają te wzmocnione, piersi przeciwko komunizmowi. Minus 30% consumer goodsów. Wpływy w Korei Północnej. Powinniśmy dostać, o właśnie, mechanika. Będziemy z Chinami walczyć o wpływy w Korei Północnej.
za pomocą poszczególnych decyzji, aby mieć jak najwięcej influenza. Okej, możemy zaprosić, który tutaj z Kimów siedzi? Kim Jong-second. Kim Jongus Secundus, tak jak Pablus Secundus. Zaprosimy go do Moskwy. Zaprosimy go do Moskwy, wzmocnimy armię Północnej Korei. Rozbudujemy przemysł Północnej Korei, wydamy na to telefony. I możemy... Aha, i tu nasz influence możemy o 15 podbić, o 10, o 15... Dobra, to podbijamy influence, załaduj wszystko. Co za event Putin steru? The Black Sheep in the Red Halls. Okej, no to są plany odnośnie, znaczy wizja towarzysza Putina odnośnie zmian. Dobra, no i co? No i mamy 105 influenza, załadowaliśmy. Raz przepaliłem 50 political powera i telefonów trochę wydaliśmy. Tam jakieś parady, zaprosiliśmy. Kim to chyba przez miesiąc nie wyjeżdżał z Moskwy, nie wypuszczaliśmy go. Dosłownie go zamknęliśmy, jak kiedyś chyba Stalin Mao zamknął w Moskwie. No i teraz jak mamy 100 influenza, dostaniemy, oddadzą nam 50 political powera, dobrze. I Północna Korea będzie w naszej strefie wpływów. Nic dziwnego, że sowiecki wywiad, w sensie sowieckie KGB, mając takich agentów, których powinniście kojarzyć po zdjęciu, nic dziwnego, że KGB przejęło władzę. Dwóch już mamy, mnożą się. Jak patrzę, że doktrynki są lekko pozmieniane, w sensie Blitzkrieg, wojnę mobilną dosłownie przenieśli, tu mamy Guerrilla Combined i te dwie są zmienione. Natomiast jeżeli chodzi o doktrynę morską i powierzchnię tej modyfikacji, to jest dosłownie podstawka. No to jest pierwsza wersja wydana, w sensie nie już beta, ale coś tu jest grywalnego. Więc póki co tylko doktryny lądowe są jakoś tam pozmieniane. A jeszcze pokażmy, jakie to są combat whiffy. Miasto to może akurat nie. Las ma 84. Plainsy mają 90, ok, czyli jest różny. Tu są bagna, a pokaż mnie jeszcze na przykład wzgórza 80. Nasz pierwszy sekretarz partii właśnie wygłosił przemówienie, w którym potępił ten zamach stanu wykonany przez Janajewa w sumie 10 lat temu, tak? 10 lat, że to była zbrodnia przeciwko narodowi sowieckiemu i obserwatorzy zauważyli, że przemówienie Putina było podobne do tego Chruszczowa z 56. Więc Związek Radziecki być może zmierza na drogę reform. To było szokujące. Na razie to my robimy czystkę, a dokładniej robimy czystkę, jak dobrze rozumiem, tych zagorzałych, twardych komunistów, mocno osłabiając ich frakcję, kosztem naszego KGB, bardzo dobrze. Zamach z 11 września. O cholipka, ty, kto jest teraz prezydentem Stanów Zjednoczonych? Al Gore. No to nieźle. Zimna wojna trwa, proszę bardzo, Cold War. O, są te przemówienia, jakieś nagrania z tego. Ciekawe, co się teraz Stanom Zjednoczonym odpali. Tu mamy Saddama Husajna, który widzę chyba, że robi jakieś czystki na Kurdach. Ciekawa to może być modyfikacja. Takie spaczenie, ale współczesne. Jak zwykle mamy spaczenia, to gdzieś tam kaiserreichowe, drugowojenne. A tutaj jak będziemy robić jakieś spaczenia, zbrodnie wojenne i tak dalej, to może być trochę niebezpiecznie, nie? Wojska amerykańskie przeprowadziły inwazję w Afganistanie. Najpierw Brytyjczycy, potem Sowieci, a teraz Amerykanie. Cmentarzysko imperiów. Bo tutaj w Afganistanie... tu w Afganistanie są te siły koalicji międzynarodowej. Wspierają ten zwykły Afganistan, który walczy z talibami. A ci mają wsparcie od Pakistanu. My moglibyśmy wysłać ochotników, ale niech się wybijają nawzajem. Kolejny zamach stanu w Jugosławii i teraz rządzi jakiś Stefan Mirkowicz. Jap Tito Center, zreformowani komuniści, titotizm. Powrót titotizmu. Węgry najechały Rumunię, w Jugosławii odpaliła się wojna domowa, czyli chyba titotizm jednak nie działa. Przypadek, nie sądzę. Jest wojna węgiersko-rumuńska. Druga bitwa o Jinping między Północną a Południową Koreą. Północna Korea niby jest w naszych strefach wpływów. Nie wiem, dalej jest gwarantowana przez Chiny. Nie wiem, co to zmieniło, że na razie jest w naszych strefach wpływów. No generalnie człowiek na razie siedzi i klikam sobie cele narodowe. Obietnica zmian! Haha, zmian, czaisz! Haha! Haha! Zmiany w Imperium Rosyjskim. Tak, tak, tak. Wprowadź ograniczony socjalizm rynkowy tego Xi Jinpinga? Jak mu tam było? No, tego co Chiny, to jest ten żbiczek, nie? Co tam Chiny otworzył i zreformował. O, Amerykanie mają po tym, tą wojnę z terrorem po tym zamachu. Ochotnicy, boosty do ataków na małe kraje, imperialiści jedni. A my chillera, utopia, fabryczki budujemy, technologię badamy. Putin robi czystkę za czystką, po kolejną czystkę. I tak to się żyje w tym Związku Radzieckim. Demokratyczna rewolucja na Węgrzech. Przegrali wojnę z Rumunią. Viktor Orban. Idesz, no w sumie tak.
A wam mówiłem, że ta modyfikacja niby daje tam alternatywną rzeczywistość, ale ona będzie się przeplatać z tymi naszymi współczesnymi wydarzeniami. To może być dobry mod, tylko musi być więcej kontentu. No nie, mamy 2 lata minęły. A tak naprawdę człowiek siedzi, ma poza jedną decyzją, że wybierasz KGB, w sensie którą ścieżynkę wybierasz, tak na razie tylko klikasz te cele, których nie musisz nawet czytać, poważnie. A co to za zielone kubsko, w sensie... Co to jest uran? Tym da się handlować uranem czeczeńskim? Uranium! Możemy czeczeńskim uranem handlować jak ten owsiak. Jacie. O, może w końcu coś zacznie się dziać. Będziemy łamać litewski opór. Towarzysz pierwszy sekretarz El Cesaro Putino zaprowadził porządek na Kremlu w Moskwie. To teraz będziemy czyścić o peryferię imperium. Jakby co? Możemy wysłać Władimira Bakina. W ogóle robimy całą serię. Litwa, Ukraina, Kaukaz. Okej, to dawaj wszystkich po kolei. Będziemy wszystkie i decyzje się pojawiły w końcu. W końcu coś nowego. Możemy tłumić litewski opór podnosząc stabilkę, tak? No dobra, no to możemy... Specnaz Action. Zmniejszymy resistance, ale też stabilność zmniejszymy. Może na razie nie. Prowadziliśmy dywizję do stolicy, co najmniej 6 dywizji, mamy 12 pancerno zmotoryzowanych, także zabezpieczymy Wilno i zabezpieczymy północne Erdogan, prezydentem tego, Kongres Komunistycznej Partii Chin. Chiny na razie kontentu nie mają. Dobra, i to samo na Ukrainie. Tak samo na Ukrainie musimy armię radziecką wprowadzić do Kijowa i do... Żytomierza, tak, Chmielnickiego i z tego opór zgnieść przeciwko reformom jego ekscelencji Putina. No dobra. Dywizje radzieckie w Kijowie. Skąd ja to znam? Ty, ale tą Ukrainę dużo łatwiej zabezpieczyć. To ci Ukraińcy sami się Rosjanom oddali. Tanie 2 decyzje, zabezpieczenie stolicy. Teraz jeszcze wprowadzimy do Chmielnickiego. Uzbieramy PP. Będziemy mieli 100% stabilki. Doskonałe wiadomości z Litwy. Udało się, z Wilna. Udało się zgnieść litewskie powstanie. Dostaliśmy stabilkę i political power. Od tajgi po morza angielskie, Czerwona Armia będzie najsilniejsza. No, chyba te dni minęły. Dobra, to się udało. Ukraina też już jest zabezpieczona. To teraz pora na pacyfikację Czeczenii. Zabezpieczyć stolicę. Przeszukać domy. Pozbyć się wszelkich partyzantek. Tak samo propagandę anty tego. Ile mają rezystensu? Już tylko 10 oporu, 30 stabilki. Że bardzo. Szybko Putin zaprowadził porządek. Glory to usysysysyry! Upadek powstania w Kijowie. Ty, możemy ostrzelać tego. Czy my chcemy mieszkania do miasta w Czeczenii ostrzelać? Chyba nie. Możemy odbudować zniszczone domy. 100% stabilki, 100% war supportu, towarzysz Putin u steru, to znaczy, że rozpoczynamy sowiecką rekonkwistę, zbuntowane republiki. To fajnie było tutaj nazwane małymi zdrajcami, trzeba będzie doprowadzić z powrotem, połączyć. Jugosławia ostatecznie się rozpadła. Radko Mladić. Coraz więcej zbrodniarzy wojennych ja tam widzę. Coraz więcej. Szojgu, Gerasimow, w herę amunicja. Jeszcze Prigozina brakuje. Dobra, to raczej będzie szybka inwazja. No właśnie, Sowieci najeżdżają były te sowieckie republiki. Mamy tyle przewagi. Poradzicie sobie. 31 kongres partyjny. Super, przypominam, że cały czas Putin jest pierwszym sekretarzem partii komunistycznej. Co to za burdul na tym Kaukazie? Wietnam prosi o wsparcie. Spoko, wyślemy wam. Więcej karabinów dla naszych towarzyszy na całym świecie. 31 kongres partyjny, w którym możemy zanegować dokonania towarzysza Putina, mianowicie ustabilizowanie sytuacji w kraju, naprawę gospodareczki. Zobaczcie, ile już cywilek pracuje, odzyskaniu byłych zbuntowanych republik. Możemy to zanegować. I to będzie miało swoje drastyczne konsekwencje, albo wszyscy mogą bić brawo, ja towarzysz Putin, super robota, ja totalen Krieg, wszystko zgodnie z planem. To jest już chyba to finalne drzewko. To jest chyba to finalne. Kontrola Putina zagwarantowana, tak? I tutaj odblokowuję kolejne drzewko. No dobra, dawaj kolejne szybkie cele. Wiecie, co mnie śmieszy, że na świecie nie ma kraju, który miałby tyle surowców na sprzedaż, ile my potrzebujemy dla naszej armii. To jest niesamowite.
Jak ten Związek Radziecki funkcjonuje tutaj. No nie ma, no potrzebujemy 318 tungstenu. Gdzie ja ci tyle tungstenu? No nie wezmę ci tyle tungstenu. Oni to wszystko wyprzedają z demokratycznym imperialistą, więc są handlują, a dla nas nic nie ma. Nie no, jestem fanem tego drzewka przemysłowego. Najpierw musimy naprawić burdul po Związku Radzieckim, żeby stworzyć ekonomiczne kliki Putina w tych okularkach. A potem robimy socjalizm z charakterem Putina. O, ale projektów możemy zrobić, dawaj klikaj, więcej inwestycji. To 70 dni się tylko robi, nice. Tak poważnie powinienem porównać, które drzewko jest lepsze pod nasz Związek Radziecki, które daje lepsze buściki. Ale jak patrzę na te graficzki, to ja biorę te graficzki. Oho, Irak zaatakował Kuwait. Super szybki blitzkrieg. Ciekawe, czy to będzie miało swoje konsekwencje. Brawo, towarzysz, znaczy tego. Panie zadaje piękny blitzkrieg. Amerykanie nawet nie zdążyli ochotników wysłać. Great sukces. Komunistyczna rebelia w Indiach. Tam wybuchła wojna z Pakistanem. Oba kraje mają dostęp do atomu, nie? I Indie i Pakistan. W tym okresie. O, ty, serio komuniści. Może powinniśmy im wspomóc. 60% consumer goodsów, ty! Może jednak ta reforma ekonomii... Ja nie zwrócił uwagę, ja nie wiedział. Co jest? Może to nie było aż takie dobre. 60% consumer goodsów. Ja nie chcę. Oddaj oddaj mi cywilki. O, dobra, jest trochę cywilek. Coś ty zrobił, wojnę wypowiedziałeś. Oni się gwarantują? Nie. No tutaj to już na pewno musimy wysłać ochotników do Korei Północnej. 4 dywizje, o proszę. Co to znaczy Great Asian War? Chińskie wojska weszły do Korei. Znowu? Wy sojusz macie. A, i tu też jest Japonia. Dobra, to chyba po 4 latach rozgrywki wybuchła wojna światowa w Azji. Na razie są ochotnicy z NATO. I to jest wojna między Japonią i Chinami. Okej. To dobrze, że w sumie na razie jeszcze nie zdążyłem tych ochotników kliknąć. Południe się broni. Globalny kryzys. A. Człowiek tu naprawia ekonomię i dostaje kryzys. No nieźle. Nie, cały przemysł cywilny i militarny siądzie przez ten kryzys. No skąd my mamy surowce ściągać? Nie ma skąd, panie! Nie mamy cywilek na handeli. Kończ ta wojna, my tu handlować musimy. Wielki kryzys. Wielki kryzys to wielkie możliwości. Cholipka, bo ten kryzys zgrał się z naszą reformą ekonomiczną, która sama z siebie dawała debuffy, powiedzmy, do przemysłu. O, komuniści wygrali bardzo dobrze. I teraz to nasz przemysł całkowicie stanął. Północ wygrała, ale południe dalej jest, nie jest połączone. Jest Demokratyczna Republika Południowej Korei i Demokratyczna Republika Północnej Korei. No ciekawe, czy się połączą. Specjalna tajwańska operacja wojskowa. A podobno Chiny nie mają drzewka. Ty, bo to jest faktycznie specjalna. Chiny wysłały tylko ochotników. Kiedy my naprawiamy ekonomię, Chiny dobrze się bawią. Chociaż, kurde, zatrzymali to. Tajwan tutaj jest, ma jakieś duchy, ale nie ma drzewka, ta? Okej. Czyli raczej nie jest przygotowany. Z partyzancką walczy, tu mają odcięte dywizje, porcik. Pod Tajpej idą. Ale ciekawe, że te wojny tutaj w Azji, niby Japonia walczyła, Korea Południowa, a Ameryka nie interweniowała, to jak tutaj to jest zrobione? Że oni siedzą i co? Gwarantują tylko... Birmę sobie gwarantują, Miamary. Ciekawe, myślałem, że tutaj striggeruje się wojna światowa, to w sumie Chiny sobie zabezpieczyły to, nieudany, no próbowali. Operacja na Tajwanie się nie udała, ale za samą próbę. Powinni dostać po łapkach, a to bez żadnych konsekwencji. Mamy połączenie Korei Północnej z Południową, Irak w międzyczasie podbił Syrię. Ej, tym Irakiem trzeba będzie jeszcze zagrać. Irak zdobył Kuwait, crash. Nie, ej, ta modyfikacja może być ciekawa. Na razie to Związek Radziecki przymula, bo jesteśmy imperium, które trzeba naprawić. Oddaj mi! No, na czym to my skończyliśmy? Ten Irak jest ciekawy, bo on tutaj jest taki wataszka, mały kraj, nie musi takiego burdelu naprawiać jak my na Związku Radzieckim. Kurde, aż bym ci znowu wysłał ochotników. Wiecie, go jeszcze odkryłem? Że tu jest dużo tych lorowych, historycznych, prawdziwych postaci. O, w ogóle Putin może sam siebie zatrudnić. Ale mamy, że na przykład można Aleksandra Łukaszenkę zatrudnić. Ziemniaczanego barona. Jako przydatnego biurokratę 0,20 political powera. Nie ma na co wydawać tego political powera tutaj w pewnym momencie. Ale można go zatrudnić, żeby był użyteczny biurokrata. Ziemniaczany baron. Prawa ręka towarzysza Putina. W ogóle tak ten Związek Radziecki taki mało czerwony.
Jaki mało czerwony ten Związek Radziecki się zrobił. Nie wiem, czy my w dobrym kierunku idziemy. Także, jak już powiedziało się A, to trzeba powiedzieć, rozwiązujemy komunistyczną partię. I mianować towarzysza Putina carem wszech Eurazji. Myślę, że dobrą ścieżkę obraliśmy. Eurasian Empire ze Związku Radzieckiego. 5 lat reform. 23 grudnia 2005 roku. Piękna flaga. Putin z laurem dosłownie cesarskim w jakimś futerku. Z najbardziej skrajnej lewicowej komunistycznej partii stał się... No niżej już są tylko jacyś anarchiści. Right-wing nacjonaliści. Brawo, panie Putinie. Piękna podróż z oficera KGB. O, tu jest Gerasimow! Ha! Jest Gerasimow! Gerasimow to jest generałem, a Szojgu to jest marszałkiem. Gerasimow, Szojgu, Heramo. Nigdy nie przestaje mnie to bawić. Ej, biedny Prigorzin. 2,5 tysiąca Su-37, jakby Rosjanie w rzeczywistości mieli, sprawnych, działających, nowoczesnych. No to tak wam powiem, że musieliby dużo klikać, jakby wystawiali te samoloty. Nie, ta modyfikacja ma potencjał, strasznie się musieli napracować pod kątem tym historycznych postaci, wydarzeń i tak dalej, ale totalnie brak balansu i jakiejś takiej przyzwoitości. W sensie, no my się przewalimy przez NATO. Co tu złego może się wydarzyć? A, sowiecki niedźwiadek jeszcze się budzi, dostajemy boosty na Polskę, na Rumunię, na Słowację, Węgry. No tutaj mamy generalnie teraz ekspansji, dużo ekspansji. Na Chiny też mamy, o z Chinami może być ciekawa wojna w tych górach i na attrition. Radzieckie T-34 dosłownie, trochę głupio to wygląda, mamy 2006, a Rosjanie T-34 na granicy z Polską. No rzeczywiście dziwnie to wygląda. T-34 na granicy z Polakami, no patrz! T-34, sowieckie modern tanki, tam jakieś MBT... O, ty, jak my polecieliśmy. O, właśnie tak miały wyglądać nasze czołgusie. Słyszycie ura? Słyszycie ura? Słyszycie, jak to leci? Ty, a może zanim padnie Warszawu, to może jakiś soczysty łatomówek na Warszawę? O, tak. O, przepraszam, już biorę tybetańskie tableteczki. Putin miał mi zasponsorować nową dawkę leków, bo czasami me spaczenie ogarnia. O, to już, flanka wschodnia NATO, tak mawiali, flanka wschodnia NATO. Ile to trwało? Tydzień? Jedna atomówka na Berlin, na Warszawę, for fun? Poliaki, co wy wiecie o imperializmie? A my tu jeszcze korujemy, o kurde, nie no, trochę przegięte. Jeszcze my tu tak korujemy. NATO interweniuje, teraz? Oni nie zdążyli zainterweniować, do nich nie dotarło, zanim oni tam... Halo, Bojdun, wojna, idziemy czy nie? A, co? O. Tak wyglądała reakcja na to. O, my już tu nawet zdążyli skorować. Jacie. No to co, może Chiny? Może tu będzie bardziej zacięta wojna? Nie, to nawet nie wiadomo co klikać. Nie, na następne co gramy albo Irak na tej modyfikacji, bo tu ja widzę potencjał, albo Irak, albo Jugosławia. Euroazjatyckie Imperium wypowiada wojnę Chińskiej Republice Ludowej. Odeszliśmy drogą od komunizmu, oni nawet nie mieli tego czystego komunizmu, tylko jakiś zreformowany. Także musimy ukarać naszych byłych towarzyszy. Ciekawe jak... Znowu skraszowało, noż cholipka. Oho, wielka wojna naszych czasów. Czy Szojgu, czy Gerasimow poradzą sobie w Mandżurii? Może być faktycznie problem z logistyką, zaopatrzeniem. Nie wiem, czy tutaj nie trzeba będzie trochę pomanewrować. Dziesiątki tysiące naszych jetów lata. A, bo my Mongolię zanektowaliśmy, fajnie. Nie no, dajemy radę, plus minus. W ogóle poza tym, że mamy T-34, to jeszcze są te stare radzieckie ciężarówki, które walczą teraz. No, możemy zrzucić atomóweczkę na Harbin? Nie mamy przewagi w powietrzu, o proszę bardzo. No dobra, ale powoli nasze wojska się przesuwają przez Mandżurię. Jakieś kociołki porobiliśmy, great sukces. Proszę bardzo, wprowadzamy T-14 armata, możemy to nawet sobie zupgrade'ować. Załaduj pancerz, engine, main guna zupgrade'uj, reliability podnieś. To może mniej reliability, po co tyle reliability? I mamy super duper zupgrade'owane T-14 u armata. Sowiecki samolot został zestrzelony nad Turcją, tylko że Sowietów już nie ma, mamy Euroazjatyckie Imperium. A, i Turcja odmówiła naszych żądań. Czyżby wojna? My właśnie kończymy pacyfikować... A, my już skończyliśmy Chiny. A, świetnie, skapitulowali. Nawet nie wiedziałem kiedy. Super.
Proponują negocjacje. A spróbujmy negocjować, bo na wojnę z Amerykanami, z Zachodem mamy przygotowane jakieś tutaj ścieżynki. Na razie zobaczmy, do czego doprowadzą negocjacje. Aha, 2 war supportu, 25 political powera i to jest ta rekompensata za zestrzelony samolot. To nie jest tak, że tych samolotów mamy jakieś dziesiątki tysięcy, jakiegoś tu 35 czy czegoś. No nieźle. Z czym nam wybuchła wojna? A tak, z dawną Jugosławią, także niech nasze armie pancerne się tym zajmą. Szybka pacyfikacja, ale muszę przyznać, że sporo dywizji wystawiałem, jak na kraje dawnej Jugosławii. To tyle dywizji. Ciekawe jest to, że my nie możemy cały czas edytować templatek, ani szkolić nowych dywizji, więc lecimy, chyba że to jakoś inaczej się szkoli, ale nie mogę nic zrekrutować i nie mogę poznawać templatek. Więcej korów. Putinowski panslawizm. Korujemy całe Bałkany i ziemię dawnej Jugosławii. I myślę, że tym pozytywnym akcentem możemy zakończyć test tego moda jako Rosja, jako Związek Radziecki, jako ścieżka pod Cezara Eurazji, Eurazjatyckiego Imperium, czyli pierwszego sekretarza towarzysza spaczonego Putina. Ciekawa modyfikacja, ten Red Dusk, myślę, że chyba lepiej grać małymi krajami niż tym Związkiem Radzieckim, bo 3/4 rozgrywki Związku Radzieckiego to było klikanie tego typu celów narodowych, które trwają tam po 5 dni i dają jakieś pierdoły, żeby budować lore, fabułkę, ale tak naprawdę nie mają większego znaczenia. No i gigantyczny symulator afrykańskiej wojny domowej, ale nie mówię, że to jest zła modyfikacja. Ma potencjał, tylko muszą więcej kontentu, więcej rzeczy, więcej zależności dać, bo na przykład 1000 political powera, niby tutaj rozbudowane rzeczy, a tak naprawdę nic tu nie ma. Także są plusy, minusy modyfikacji. Zagrajcie sami, powiedzcie co o tym sądzicie. Może coś fajnego sami znajdziecie. To dajcie znać, żebyśmy ograli. Mówię, chyba Irak, Jugosławia będzie na razie najciekawsze, jakbyśmy mieli wrócić do tej modyfikacji. W każdym razie dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Dziękuję wszystkim, którzy oglądali do końca. Do następnego. Cześć, cześć.